Cześć! Dziś niebo w gębie. Mięciutkie, delikatne, słodziutkie pączki z orzeźwiającym kremem. I jak to zazwyczaj na kanale bywa proste w przygotowaniu, no bo jak coś jest troszkę bardziej skomplikowane, to zazwyczaj wcześniej ostrzegam. A zatem dziś robimy pączki z kremem cytrynowym. Od razu ubiegając Wasze pytania, w wersji tradycyjnej, czyli z marmoladą czy dżemem też wyjdą super, a najlepiej to zrobić w ogóle z 2 porcji, jedną nadziać kremem, drugą dżemem, wymieszać i niech los zdecyduje, kto jaki pączek dostanie. I jeszcze króciutkie ogłoszenie, zanim zaczniemy. Tylko zamówienia na książki złożone do najbliższego czwartku zostaną zrealizowane w tym tygodniu. Później sklep będzie miał 2-tygodniową przerwę. Wysyłkę wznawiamy 28 lutego. Oczywiście nie dotyczy to e-booków, które są dostarczane na bieżąco od razu po opłaceniu zamówienia. Więc jeśli chcesz dostać książkę jeszcze w tym tygodniu, to zapraszam do sklepu Orchideli. Pół szklanki ciepłego albo letniego, na pewno nie gorącego mleka, 2 pełne łyżki cukru i 6 gramów drożdży świeżych lub około pół opakowania suszonych. Wyjątkowa precyzja tutaj akurat nie jest niezbędna. Mieszam razem i odstawiam na krótką chwilę. 2 jajka i 1/4 łyżeczki soli rozbijam tak, aby całość się z grubsza połączyła. 500 gramów, czyli 3 szklanki mąki pszennej typu 550 wrzucam do misy miksera. Dodaję jajka i mleko z drożdżami i tu trochę pójdę na skróty, bo dodaję od razu 60 gramów rozpuszczonego masła, za co pewnie oberwałoby mi się od niejednego cukiernika, no ale wolność Tomku w swoim domku. Ostatecznie pączki wychodzą naprawdę pyszne i naprawdę puszyste, więc na potrzeby domowe można przyjąć tą uproszczoną metodę, ale uprzedzam, że nie powinno się jej stosować do każdego przepisu. Przy tradycyjnych przepisach na pączki, takie na żółtkach, lepiej masło zgodnie ze wskazówkami dodać na końcu już po wstępnym wyrobieniu ciasta. No i teraz wyrabiamy tak z 10-15 minut. A po tym czasie przykrywamy ciasto ściereczką i odstawiamy na 2 godziny. Możesz też ciasto przykryć i wstawić do lodówki na noc lub na kilka godzin i kontynuować przygotowania na przykład po powrocie z pracy. Tylko wtedy zajmie to nieco więcej czasu, bo ciasto najpierw będzie musiało ogrzać się do temperatury pokojowej. Czyli wyjmujemy na stolnicę wyrośnięte ciasto, dzielimy na 10 w miarę równych części, formujemy okrągłe, spłaszczone bułeczki i odstawiamy na kolejne 30-40 minut do ponownego wyrastania. Obiecałam sobie nieco więcej zdrowia na kanale, więc połowę upiekę, zamiast usmażyć na gorącym, skwierczącym tłuszczu. W trakcie wyrastania pączków przygotuję jeszcze szybko krem. 400 gramów śmietanki 30% nie musi być schłodzona. Mniej więcej połowę wlewam do garnka, dodaję 2-3 łyżki cukru i całość zagotowuję. W drugiej części śmietanki mieszam 1 kisiel cytrynowy bez cukru. Z cukrem też może być, tylko pamiętaj, żeby wtedy dodać mniej cukru do zagotowanej śmietanki. I teraz uwaga, życiowy lifehack, czyli jeśli zamiast kisielu dodasz budyń śmietankowy, to będziesz miał albo miała pączki z kremem budyniowym. Czyli coś dla tych, którzy niekoniecznie przepadają za smakiem cytrynowym. Rozmieszany proszek wlewam do śmietanki i zagotowuję. Do gorącego już teraz właściwie budyniu dodaję jeszcze sok z połowy cytryny. Wielbiciele mocno cytrynowych aromatów mogą dorzucić też otartą skórkę z cytryny. Mieszam i odstawiam do przestudzenia. Nie zależy mi na tym, aby budyń całkowicie wystygł. Może być ciepły, gdy dodam masło. Po kilku chwilach dorzucam 80 gramów miękkiego masła i całość krótko miksuję. Gdyby krem zaczął się warzyć, nie panikujesz. Spróbuj leciutko podgrzać całość, aby ułatwić składnikom połączenie się. No i teraz wracam do pączków. Te na blaszce piekę przez 15-20 minut w piekarniku nagrzanym wcześniej do 180 stopni bez termoobiegu lub 160 z termoobiegiem. A te drugie smażę w gorącym tłuszczu. Tak jak wspomniałam na poprzednim filmie o pączkach, może być smalec, może być olej, co kto woli. A tajemnicza temperatura tłuszczu do smażenia, o którą się wszyscy dopytywali pod poprzednim filmem, to 180 stopni. Pączki wrzucam na gorący olej i smażę po kilka minut z obu stron. Gdy lekko przestygną, można je nadziewać kremem cytrynowym. Tylka, której tutaj używam, to tylka do nadziewania i pod takim hasłem znajdziesz ją choćby na Allegro. Jej cena waha się w granicach maksymalnie 10 zł. Wierzch jeszcze dodatkowo lukruję i posypuję płatkami migdałów. Przepis na lukier jest na stronie razem z oryginalnym przepisem. A tu jest wersja pieczona.
Też fajny sposób na pączki, pyszne i miękkie, chociaż trzeba je szczelnie przykryć, żeby były świeże następnego dnia. No i nie ukrywam, że te zatopione w tłuszczu kuszą dużo bardziej, więc jak masz ochotę na zdrowy karnawał, to lepiej dla bezpieczeństwa wszystkie pączki upiec, żeby nie kusiło. Smacznego!